Historia Davida Paulidesa i mrocznej serii zaginięć znanej jako Missing 411. Paulides to były śledczy z 20-letnim doświadczeniem w policji i oddziałach specjalnych, który porzucił służbę, by zbadać tysiące niewyjaśnionych spraw z amerykańskich parków narodowych. Jego śledztwo ujawniło przerażający schemat. Ludzie znikają w ułamku sekundy, często na oczach bliskich, a najlepiej wyszkolone psy tropiące nie są w stanie podjąć żadnego śladu. W głębi dzikich ostępów amerykańskiej przyrody, tam, gdzie kończą się wyznaczone szlaki turystyczne, a zaczyna prawdziwa, pierwotna głusza, rozgrywają się wydarzenia, które rzucają wyzwanie wszystkiemu, co wiemy o otaczającym nas świecie. Warto się głębiej zastanowić, co tak naprawdę dzieje się nocą w głuchych, leśnych kniejach i dlaczego w samym sercu cywilizowanego kraju, w miejscach takich jak Park Narodowy Yosemite czy pasma Sierra Nevada, od dekad dochodzi do zaginięć, których nie potrafią wyjaśnić ani doświadczeni traperzy, ani wyszkolone ekipy ratunkowe. Często jedynym, co pozostaje po zaginionych, jest przejmująca cisza albo relacje świadków, które brzmią jak wyjęte z najgorszych koszmarów. Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje nam współczesna technologia, znika tam w ułamku sekundy, gdy tylko zgaśnie ostatnie światło latarki, a my zostajemy sami z pytaniem, co za straszne istoty mieszkają w tych lasach. Cała ta sprawa mogłaby nigdy nie ujrzeć światła dziennego, gdyby nie David Paulides. To człowiek o niezwykle wiarygodnej przeszłości, przez 20 lat stał na straży prawa jako policjant, a doświadczenie zdobywane w oddziałach specjalnych nauczyło go trzeźwego osądu, surowej analizy faktów i odporności na tanie sensacje. Jego zainteresowanie tematem zaczęło się od rozmowy z jednym ze strażników Parku Narodowego, który w geście zaufania wyjawił mu tajemnicę o niewyjaśnionych przypadkach dziejących się w tych lasach. Ludzie znikali tam bez śladu, jakby rozpłynęli się w powietrzu, a inni spotykali byty, których nie dało się opisać ludzkim językiem. Paulides, zamiast zostawić te relacje, rozpoczął gigantyczne śledztwo, co zaowocowało serią 8 obszernych tomów pod wspólnym tytułem Missing 411 oraz filmami dokumentalnymi. Wśród ogromu tych spraw, historia z 1971 roku z rejonu Sierra Nevada wybija się jako absolutnie unikalna ze względu na dowody audio, które przetrwały próbę czasu. Miejsce, w którym doszło do tego incydentu, to odizolowany teren górski, znany z tego, że od połowy ubiegłego wieku dochodziło tam do niespotykanej liczby tragicznych i niewyjaśnionych zdarzeń. Doświadczeni myśliwi, tacy jak Ron, doskonale wiedzieli, że wchodzą na teren, który nie wybacza błędów. Tamtego roku postanowili jednak zmierzyć się z nieznanym i przygotować obóz, który miał służyć za bazę wypadową do polowań w głębokiej dziczy. Zbudowali solidne schronienie z grubych pni drzew, wierząc, że ciężkie drewniane ściany zapewnią im nie tylko ciepło, ale i fizyczne bezpieczeństwo. Jednak to, co zaczęło dziać się po zachodzie słońca, gdy mrok całkowicie pochłonął okoliczne szczyty, szybko zweryfikowało ich poczucie kontroli. Gdy zapadła głęboka noc, las wokół nich ożył w sposób, jakiego nikt nie potrafiłby przewidzieć. Z ciemności zaczęły dobiegać głosy i krzyki, które wprawiały samo powietrze w drżenie, rezonując w klatkach piersiowych uwięzionych w schronieniu ludzi. There's two of them across the creek at the big rocks. Nie były to odgłosy dzikich zwierząt,
do których przywykli ludzie spędzający całe życie w lasach, to nie było wycie wilka, skowyt kojota ani ryk niedźwiedzia. To, co zarejestrował magnetofon na legendarnej już taśmie, to seria niezwykle złożonych komunikatów dźwiękowych. Brzmiały one jak wielogłosowa, agresywna rozmowa prowadzona przez istoty o ogromnej pojemności płuc i potężnej sile fizycznej, zdolne do generowania dźwięków o częstotliwościach niespotykanych u ludzi. Słuchając tych nagrań sekunda po sekundzie, można wyłowić niezwykle szybką artykulację i szeroki zakres tonalny. Słychać było niskie, gardłowe wibracje przechodzące nagle w wysokie, przeszywające wrzaski, które wydawały się nieść ze sobą konkretne emocje, od dziwnej ciekawości po agresywne ostrzeżenia. Siedząc wewnątrz swojego schronienia, myśliwi byli dosłownie sparaliżowani. Każdy trzask gałązki i każda kolejna seria tych leśnych rozmów sprawiały, że zaciskali dłonie na karabinach, choć wiedzieli, że przeciwko czemuś, czego nie mogą nawet dostrzec, broń palna może okazać się całkowicie bezużyteczna. Najbardziej przerażający był fakt fizycznej bliskości tych istot. Znajdowały się one zaledwie kilka metrów od nich, tuż za cienką ścianą z bali, a mimo to nikt nie zauważył żadnego źródła światła czy ludzkiej sylwetki. To poczucie bycia zwierzyną łowną we własnym obozie odcisnęło na psychice świadków niezatarte piętno. Te wydarzenia rzucają nowe światło na stare opowieści o biesach i tajemniczych mieszkańcach gór, o których szeptali nasi dziadowie. To nie tylko kwestia dźwięków. Ron wspominał, że w tym samym rejonie widywał anomalie świetlne, kule czystej energii, które unosiły się metr nad ziemią i poruszały się między drzewami z niesamowitą gracją, jakby posiadały własną świadomość. Wszystko to układa się w spójną, choć skrajnie niepokojącą całość. Na naszej planecie istnieją strefy, gdzie granica między znaną nam rzeczywistością a czymś kompletnie obcym jest niezwykle cienka. My zaś wciąż jesteśmy tylko nieproszonymi gośćmi w królestwie, którego zasady są dla nas niepojęte, a jego prawdziwi gospodarze wolą pozostać w cieniu, przypominając o sobie jedynie przerażającym głosem niosącym się przez nocny las. Niepokojących zgłoszeń jest dużo więcej. Na przykład to tutaj, kiedy mężczyzna na nagraniu dzwoni do lokalnego biura szeryfa i informuje, że coś zabiło mu psa. Something just killed my dog. Something killed your dog? My dog went flying through the air over the tree, and I don't know how it did it. Okay. Historia, która na zawsze zmieniła postrzeganie dzikich ostępów Ameryki. Wszystko zaczęło się w niezwykle odizolowanym miejscu zwanym Sierra Camp, położonym w wysokich górach Sierra Nevada, gdzieś pomiędzy parkiem Yosemite a jeziorem Tahoe. To teren surowy, położony na wysokości od 2 do 3 tysięcy metrów nad poziomem morza, pełen granitowych skał i krystalicznie czystej wody wypływającej prosto z ziemi. Obóz ten istniał już od lat 50., ale Ron Morehead trafił tam po raz pierwszy w 1971 roku. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie była to grupa przypadkowych turystów, lecz bardzo zdyscyplinowany i surowy obóz myśliwski, w którym panował całkowity zakaz spożywania alkoholu, a każda broń musiała być rozładowana przed wejściem na teren obozowiska. Dziwne wydarzenia zaczęły się niemal natychmiast i zazwyczaj przybierały na sile po zmroku. Ron wspominał, że pod koniec 1971 roku po raz pierwszy usłyszeli dźwięki, które wprawiły ich w osłupienie. Nie były to odgłosy znane myśliwym. Słyszeli głośne hukania, specyficzne chrząknięcia oraz dźwięki przypominające potężne wydmuchiwanie powietrza. Strach był tak wielki, że gdy tylko te odgłosy się nasilały, mężczyźni natychmiast uciekali do swojego schronienia, ryglowali drzwi grubym pniem drzewa i dodatkowo zabezpieczali je stalowym kablem. Każdy z nich czuł, że to, co krąży wokół obozu w ciemności, musi być istotą o ogromnej masie i sile. Kluczowym elementem tej historii są nagrania znane jako Sierra Sounds. Na taśmach zarejestrowano nieludzkie krzyki i coś, co do złudzenia przypomina bardzo szybką, agresywną mowę. Ron przyznawał po latach, że siedzieli wewnątrz chaty skamieniali z przerażenia, czekając tylko, aż ściany pękną pod naporem tych istot. Myśliwi byli tak zdesperowani, że rozważali użycie broni, byle tylko przebić się przez krąg niewidzialnych prześladowców i uciec z tego miejsca. Odnosiło się wrażenie, że te stworzenia celowo ich obserwują i prowadzą między sobą narady, próbując wystraszyć ludzi i zmusić ich do opuszczenia ich terytorium. Co ciekawe,
Współczesne analizy ekspertów od komunikacji głosowej potwierdziły, że zakres wokalny tych istot jest fizycznie nieosiągalny dla człowieka, a nagrań nie dało się sfałszować przy użyciu technologii dostępnej w tamtych latach, szczególnie biorąc pod uwagę momenty, w których głosy istot i ludzi nakładały się na siebie. Jednak głosy to nie wszystko, co działo się w Sierra Camp. And we started recording them. Ron opowiadał o niezwykłych anomaliach, takich jak dźwięk gigantycznego kamertonu wibrującego bezpośrednio nad ich głowami, którego źródła nigdy nie udało się rozpoznać. Zdarzały się też noce, gdy słyszeli, jakby cały ich obóz był demolowany, huk rzucanych beczek i rozbijanych przedmiotów był ogłuszający. Jednak kiedy rano wychodzili na zewnątrz, okazywało się, że absolutnie nic nie zostało poruszone. Do tego dochodziły obserwacje dziwnych świateł na niebie i orbów. Razem z przyjacielem Billem Ron widział wielką niebieską kulę schodzącą zboczem góry w sposób, który sugerował inteligentne sterowanie. Innym razem opisywał podłużny, metrowy pręt światła, który powoli dryfował między drzewami, przypominając świecący miedź świetlny. Mimo tych wszystkich przerażających doświadczeń, Ron Morehead nie wstydzi się o nich mówić i regularnie powraca w góry Sierra Nevada. Twierdzi, że napędza go tajemnica, która wciąż nie została do końca rozwiązana. Pozostaje jednak niezwykle ostrożny w wyjawianiu dokładnej lokalizacji obozu, chcąc chronić prywatność innych myśliwych oraz zachować to dziewicze miejsce w nienaruszonym stanie. Nawet ekipy filmowe, które spędzały tam z nim wiele dni, choć nie zawsze doświadczały czegoś paranormalnego, wracały z przekonaniem, że te góry skrywają sekrety, których współczesna nauka nie jest jeszcze w stanie pojąć. Sierra Sounds pozostają do dziś jednym z najbardziej wiarygodnych i rzetelnie przebadanych dowodów na istnienie czegoś, co wymyka się naszej logice. Historia połączenia Davida Paulidesa z nagraniami Sierra Sounds to kluczowy moment dla współczesnych badań nad zjawiskami niewyjaśnionymi. Choć Ron Morehead nagrał te dźwięki w latach 70., to właśnie Paulides, dzięki swojemu policyjnemu doświadczeniu, nadał sprawie nową dynamikę i pomógł wyciągnąć ją z niszowych kręgów pasjonatów na światło dzienne. Wszystko zaczęło się odkąd David Paulides, pracujący wtedy nad swoimi pierwszymi badaniami dotyczącymi tajemniczych zaginięć w parkach narodowych, natknął się na relacje myśliwych z Sierra Nevada. Jako były śledczy, Paulides był z natury sceptyczny, widział w swojej karierze wiele prób oszustw i manipulacji. Jednak kiedy po raz pierwszy usłyszał taśmy Roune, coś w jego profesjonalnym instynkcie kazało mu zatrzymać się i przyjrzeć temu bliżej. To nie brzmiało jak żart, ani jak znane mu odgłosy dzikich zwierząt. Paulides doprowadził do osobistego spotkania z Ronem. Chciał sprawdzić nie tylko same nagrania, ale przede wszystkim wiarygodność świadków. Rozmawiali godzinami, a Paulides, stosując techniki przesłuchań, próbował wyłapać ewentualne nieścisłości w wersji myśliwych. To, co go uderzyło, to spójność relacji Roune na przestrzeni kilku dekad oraz fakt, że myśliwi nie próbowali na tym zarobić fortuny i wręcz przeciwnie, przez lata bali się ośmieszenia i rzadko o tym opowiadali. To już wszystkie historie na dziś. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych mrocznych zestawień. Zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że chcecie więcej takich treści i koniecznie kliknijcie dzwoneczek, tylko wtedy będziecie mieć powiadomienie o nowym filmie. Dzięki, że oglądaliście do końca i do następnego odcinka. Do zobaczenia.